Afternoon. My name is Jack and I'm an alcoholic. Witam wszystkich, mam na imię Jack, jestem alkoholikiem. Of course I want to thank you all for having us. It's been a wonderful experience for us. Przede wszystkim chciałem wam podziękować za tak miłe powitanie. Jak na razie jest to fantastyczne doświadczenie dla nas. Everyone has been extremely hospitable and of course I appreciate Pavel, the interpreter, who's going to try and figure out what I'm about to say. Czyli każdy był bardzo gościnny, za co jestem bardzo wdzięczny i też uznanie dla mnie za to, że jestem cierpliwy i że będę starał się jak najbardziej prawidłowo przetłumaczyć to, co Jack próbuje powiedzieć. It's been an extremely comfortable experience, even though it was a little bit brand new to me, but very comfortable. Jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, żeby tu być w takich okolicznościach, ale muszę was zapewnić, że jest to wyjątkowo komfortowe, można powiedzieć, doświadczenie. And this idea of being comfortable is relatively new to me. I cała ta idea, to, że w takiej sytuacji czuję się komfortowo, jest czymś zupełnie nowym dla mnie. I'm an alcoholic from an alcoholic family that was quite dysfunctional. Jestem alkoholikiem pochodzącym z rodziny alkoholowej, która była rodziną bardzo dysfunkcyjną. And as a result, I always felt fear and uncertainty in everything that I did. I w rezultacie takiego wychowania przez całe swoje życie odczuwałem niepewność i lęk. And in that there was not a lot of support and guidance. This only got worse as I got into my teenage years. I jako dziecko nie miałem wsparcia i nie miałem takiego przewodnictwa od swoich rodziców. I kiedy wszedłem w wiek nastolat, zrobiło się tylko gorzej. So this feeling of discomfort was getting worse and worse until I found the magic fix for it all. I to uczucie dyskomfortu, które odczuwałem wewnętrznie, stawało się z roku na rok coraz gorsze. I wszystko działo się to do momentu, w którym odkryłem tą magiczną rzecz, którą wtedy był alkohol. And of course, once I found alcohol and all of those uncomfortable feelings went away, I was off and running. I w momencie, kiedy odkryłem tą magiczną rzecz i zauważyłem, że kiedy spożywam alkohol, to całe to poczucie dyskomfortu znika, to było to. Po prostu nie chciałem już nigdy się z tym rozstać. So there was no real learning, growth or development after I found alcohol. Czyli od momentu, kiedy po raz pierwszy spróbowałem alkoholu, to był moment, w którym zatrzymał się jakikolwiek rozwój, jakikolwiek wzrost, tak jakby mojej osobowości. So when it came time to learn to be a grown-up and responsible, I was left behind the field and had no idea how to do any of that. Więc w momencie, kiedy ludzie wkraczają w taki wiek, kiedy zaczynają stawać się coraz bardziej odpowiedzialni, kiedy dorastają i otwiera się przed nimi jakieś nowe życie, ja tak jakby zostałem w tyle za swoimi rówieśnikami. And as I got older, I began to, as we say, fake it, make believe I was a grown-up and knew what to do. I kiedy stawałem się coraz starszym, moją metodą na to, żeby wyglądać normalnie, było po prostu udawanie, że jestem kimś innym, żeby wyglądać tak jak inni ludzie, że reaguję tak samo jak oni na życie. And somewhere in my early 20s, I married a girl and we had 3 children in about 6 years. I w wieku wczesnych lat 20. Pobrałem się z dziewczyną i mieliśmy 3 dzieci w ciągu 6 lat. And she was very resourceful and determined and assumed that she could make something of me. Była bardzo zaradną dziewczyną i była bardzo zdeterminowana i mimo to, że widziała, jaki jestem, to w dalszym ciągu wierzyła w to, że jeszcze coś uda się ze mną zrobić. However, she was up against alcoholism and she had no idea that she could not win that battle. Niestety jednak wróg, z którym się mierzyła, był nim alkoholizm i tak naprawdę nie miała zielonego pojęcia i nie była wystarczająco silna, żeby sobie z tym poradzić. So the conflicts and the pushing and pulling went on and got worse and worse between she and I. I w rezultacie tego zaczęły się po prostu coraz gorsze dni w naszym związku, były spory w tej i we w tej i za każdym razem po prostu robiło się coraz gorzej. So she wound up becoming the responsible one and taking care of all the things that needed to be taken care of, and I did nothing. Czyli doszło do takiej sytuacji w naszym związku, gdzie tak naprawdę ona
brała odpowiedzialność za nas dwoje, za cały związek, za całą naszą rodzinę, a ja tak naprawdę nie robiłem nic. And somewhere along the line, I became a policeman in New York City. I w pewnym momencie swojego życia ubiegałem się o pracę i zostałem policjantem w Nowym Jorku. And this was some time ago, and so it was easy for me to hide in that job. I dawało mi to taki komfort, bo będąc policjantem w Nowym Jorku, stwarzało mi to taką możliwość, że mogłem kryć swoje picie. And I hid from responsibility as a husband and father. That's what I hid from. I tak naprawdę ta najważniejsza rzecz, od której uciekałem, przed którą się chowałem, to była ta ucieczka odpowiedzialności przed byciem mężem i przed byciem ojcem. And looking back, I knew it was because of alcoholism, but at the time I had no idea why I was behaving the way I was behaving. I kiedy teraz patrzę wstecz na to, co się wtedy działo, to dzisiaj wiem, że stało się to, przyczyną tego był alkoholizm, ale na tamten czas nie zdawałem sobie z tego sprawy, dlaczego zachowuję się w taki, a nie inny sposób. So the situation deteriorates and problems arise with children. Więc sytuacja po prostu coraz bardziej się pogarszała i ponadto mieliśmy coraz większe problemy z dziećmi. And my middle son acted out and became very antisocial, and there was many problems with him. I mój średni syn na jakimś etapie rozwoju stał się taki bardzo antysocjalny, antyspołeczny i doświadczaliśmy wielu problemów z nim. And as you may imagine, it would take someone responsible to address this situation, to look into it and do what needed to be done, but I did not. I jak się zapewne domyślacie, w takim momencie taki młody człowiek potrzebowałby kogoś odpowiedzialnego, kto mógłby spojrzeć na to, co się dzieje, wskazać mu drogę, ale ja niestety nie miałem w sobie tego, żeby mu pomóc i to się nie wydarzyło. So when things got worse, we entered a family treatment program for my son. Więc kiedy kolej rzeczy obrała coraz gorszy tor, to w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na to, że wszyscy razem jako rodzina musimy się wybrać na terapię razem z naszym synem. And there were many rules in this program we entered, including no one can use alcohol in the household under any circumstances. I kiedy już byliśmy na tym programie, program obejmował kilka zasad. Jedną z tych zasad była zasada, że żaden z członków rodziny nie ma prawa spożywać alkoholu w obrębie domu. So as a result, I decided I would go along with this program and not drink because the family was falling apart completely. Więc zdecydowałem, że dla dobra sprawy spróbuję nie pić zupełnie, bo chciałem, żeby mój syn przeszedł przez ten program. So there was a lot of structure in that program and many rules. So I had to follow all those rules very carefully. Więc ten program miał taką dosyć wyraźną strukturę i było na nim wiele zasad, za którymi musiałem podążać, więc zdecydowałem się, żeby to robić. And that's how I stopped drinking abruptly because of those rules and that structure in that program. I just stopped drinking completely. I to, co się wtedy wydarzyło, to po prostu tak jakby nagle przestałem pić, dlatego że chciałem brać udział dalej w tym programie i trzymać się tych zasad, które obowiązywały. So that was the beginning of a whole new set of problems for me. I w ten sposób w moim życiu pojawił się zupełnie nowy zestaw problemów, których do tej pory nie znałem. All of those feelings I had as a teenager of being afraid and not knowing what to do all came back. Wszystkie te odczucia, które były obecne w moim życiu jako nastolatka, kiedy byłem przestraszony i nie wiedziałem, jak się zachować, one powróciły w tym momencie w dorosłym życiu. And I did not have the magic fix for my problems anymore. Normally I would just drink those problems away, but I could not do that any longer. Z tym jednym wyjątkiem, że w tym momencie nie miałem już tego złotego środka zaradczego, który miałem wcześniej. Wcześniej było tak, że po prostu, kiedy pojawiały się te problemy, to chwytałem za alkohol i starałem się, żeby one odeszły, a w tym momencie już tego nie było. So I know now, looking back, that it was alcoholism I was suffering from. And just taking the alcohol away was not going to solve the problem. As a matter of fact, it made it much worse.
Więc patrząc dzisiaj wstecz na to, co się wtedy wydarzyło, zdaję sobie sprawę z tego, że to, co było naprawdę moim problemem, to był alkoholizm, a nie tylko samo picie, bo kiedy picie zostało odjęte z tego równania, to te problemy powróciły, a można powiedzieć, że nawet stały się jeszcze gorsze. So I was filled with fear and uncertainty and did not know what to do about any kinds of problems whatsoever. Więc byłem wypełniony lękiem, niepewnością i nie miałem zielonego pojęcia, co mam zrobić z tym. So I needed a lot of help, but I had no idea how to get help. Więc zdawałem sobie sprawę z tego, że też potrzebuję jakiejś pomocy, ale po raz kolejny zupełnie nie wiedziałem, co mam zrobić, gdzie mam szukać tej pomocy. And I knew nothing of Alcoholics Anonymous. I w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z istnienia anonimowych alkoholików. So I was reaching out to the world, please help me, but don't come near me. Więc doszło do takiej sytuacji, w której starałem się dotrzeć do świata i w jakiś sposób prosić, pomóżcie mi, potrzebuję pomocy, ale zupełnie nie wiedziałem, w jaki sposób mam o to poprosić, jak mam to zrobić. And as a result, I became extremely isolated from all my friends and family. I co jeszcze wcześniej powiedział, to jest to, że chciałem pomocy, ale nie chciałem, żeby ludzie się do mnie zbliżali. I w rezultacie tego stało się coś takiego, że stałem się strasznie wyizolowany, zarówno od mojej rodziny, jak i również ludzi spoza rodziny, spoza szerszego kręgu. And this isolation was a very confusing message for the people in my family. They had no idea why I could not get help or do something about this very poor behavior. I ta cała izolacja, w którą tak jakby sam wszedłem, była czymś, co było strasznie, dawało sprzeczne sygnały dla mojej rodziny. Nie wiedzieli zupełnie, o co tak naprawdę chodzi. So I lasted about 10 years of this no alcohol and knowing nothing about Alcoholics Anonymous. I ten proces trwał około 10 lat, kiedy nie zdawałem sobie sprawy ze swojego alkoholizmu i nie zdawałem sobie sprawy z istnienia wspólnoty. And in that time period, eventually, my wife and kids all left. W trakcie tego czasu, kiedy to wszystko się działo, w pewnym momencie zarówno moja żona, jak i cała moja rodzina, dzieci, wszyscy odeszli. And I became a recluse, just hiding in the house. I had retired from the police department, and all I did was hide in my house. I stałem się takim odludkiem, że odseparowałem się całkowicie od życia, od ludzi. Jedyny moment, w którym byłem z innymi ludźmi, to było tylko miejsce, kiedy byłem w pracy na policji, gdzie w pewnym sposób byłem pod jakąś taką przykrywką, że to nie jestem ja, a poza tym, kiedy miałem być tak jako ja, to zupełnie byłem odseparowany, byłem wyjęty. And the reason I had to hide is because I didn't know how to interact with people on any level whatsoever. I was filled with fear in every aspect of my life. I głównym powodem, dla którego tak się działo, było to, że po prostu nie wiedziałem, w jaki sposób mam nawiązywać relacje z ludźmi, w jaki sposób mam się do nich odnosić i tak dalej. I to był jedyny sposób, żeby od tego uciec, dlatego że nigdy się tego nie nauczyłem, było to, żeby po prostu zupełnie się od tego odseparować. I knew that at that point alcohol was not the answer. Had I gone back to alcohol, it would have been a quick end and an ugly end for me. I wiedziałem już na ten czas, że alkohol tak naprawdę już w tym momencie nie był żadnym rozwiązaniem, że gdybym wrócił w tym momencie do alkoholu, to będzie oznaczało to koniec i wcale nie będzie to ładny koniec. And I can tell you personally that a very strong sense of hopelessness sets in. There was no hope that I felt anywhere for this situation. I muszę wam powiedzieć coś bardzo osobistego, że to, co w tym momencie wtedy odczuwałem, to było straszne poczucie beznadziejności. Po prostu nie miałem zupełnie żadnej nadziei na to, że w jakikolwiek sposób będę mógł z tego wybrnąć. So one day I was about 50 miles from my home when I ran into a cousin of mine, a female cousin about my age, who I knew was in AA. I pewnego dnia byłem około 15 mil od domu, w którym mieszkam i odwiedziłem swoją kuzynkę, która była mniej więcej w moim wieku. Zapukałem do drzwi i wiedziałem, że ona należy do wspólnoty anonimowych alkoholików. For me at the time it was clearly an act of desperation because I could not speak with anybody at that point.
Tak jak to widzę, to dla mnie był to wtedy czysty akt desperacji, bo w zasadzie była to dla mnie rzecz niemożliwa do zrobienia, bo w ogóle nie chciałem rozmawiać z innymi ludźmi. And I believe it was some form of divine intervention that allowed me to go and knock on her door and speak with her. Tak jak ja to dzisiaj interpretuję, to naprawdę zadziałało się coś niezwykłego, że była to jakaś forma, dostałem jakąś inspirację z wyżej, skądś, dzięki czemu byłem w stanie w ogóle tam pójść i zapukać do drzwi. She was a member of Alcoholics Anonymous and a very smart girl. And when she saw me at the door, she knew I was in serious trouble just by the look on my face. I kiedy zapukałem do drzwi, ona była już wtedy jakiś czas we wspólnocie AA i była naprawdę mądrą dziewczyną. I kiedy spojrzała na mnie, to tak naprawdę od razu, tylko patrząc na moją twarz, już zdawała sobie sprawę z tego, że jest ze mną bardzo źle. So we sat down at her house for about 3 hours, and she pulled out of me what I had been doing for the last 10 years. Więc kiedy wszedłem już do niej do domu, to siedzieliśmy około 3 godziny i rozmawialiśmy. I ona w pewien sposób tak jakby wyciągnęła ze mnie to wszystko, co działo się w moim życiu przez ostatnie 10 lat. And after we spoke, she said to me, I have some good news for you. You are an alcoholic suffering from untreated alcoholism. I kiedy rozmawialiśmy, powiedziała tak: mam dla ciebie dobrą nowinę. Jesteś alkoholikiem, który cierpi na nieuleczalną chorobę. And I was confused. Why was this good news? She said, because there is help, and I'm going to show you exactly how to get it and where to go tonight. I byłem oczywiście strasznie zmieszany, zupełnie nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób niby ma być to dobra wiadomość, ale ona powiedziała, to jest dobra wiadomość dlatego, że jestem w stanie ci powiedzieć, w jaki sposób możemy ci pomóc i możemy to zrobić już dziś w nocy. It was because of her enthusiasm and conviction in what she was saying that I did what she said to do. I tak naprawdę patrząc na nią i odbierając to z jakim entuzjazmem i z jakim przekonaniem ona o tym mówiła, to sprawiło, że z chęcią poszedłem. And what happened at that point was I developed a tiny little bit of faith in what someone was saying. I to, co wtedy się wydarzyło, to coś takiego się stało, że stworzyła się we mnie jakaś taka malutka cząsteczka zaufania, że mogę zaufać drugiemu człowiekowi, że coś jednak może się zdarzyć. So I went to a meeting for the first time in my life that night, filled with fear and uncertainty. Więc dokładnie tamtego wieczoru, po raz pierwszy w swoim życiu znalazłem się na meetingu, w dalszym ciągu bardzo mocno wypełniony lękiem i niepewnością. But I had that little tiny bit of faith was enough to spur me on and convince me to go ahead with what she said to do. Ale mimo tego lęku i tej niepewności, to ta malutka cząsteczka wiary, jaką ona we mnie wtedy zasiała, była wystarczająca po to, aby przekonać mnie do tego, abym tam poszedł i zaczął słuchać i robić to, o czym mówią ci ludzie. And I walked into an AA room, very similar to this, not quite as big, but they were all alcoholics and they all wanted me to succeed. I kiedy wszedłem wtedy na tamten meeting, do tamtego pokoju, był sporo mniejszy niż ten, ale był pełen alkoholików i co ciekawe, wszyscy chcieli, aby mi się powiodło, abym był trzeźwy. And I felt that. I felt that they wanted me to succeed and that they understood what was going on for me. And I was very, very enthused at that point. I czułem to, po prostu w jakiś sposób to czułem, że ci wszyscy ludzie naprawdę chcą, żeby mi się powiodło, że jestem w stanie im zaufać i tak pozostałem. So I got a meeting book, a meeting list, and started going to many meetings right away. I dostałem wtedy książkę, na której była lista meetingów i zacząłem od samego początku, jak tylko to dostałem, to zacząłem uczęszczać na dużą liczbę meetingów. And everywhere I went, I had the same reaction. Everyone was enthusiastic, supportive, and wanted me to succeed. Od tamtej pory na każdy meeting, na który poszedłem, za każdym razem, kiedy wchodziłem na meeting, to było dokładnie, miałem to samo odczucie, że wszyscy byli w jakiś sposób entuzjastycznie nastawieni, wspierali mnie i wszyscy tak jakby mieli tą chęć pomocy, żeby mi się powiodło. And I had never experienced that kind of support and acceptance in my entire life, including when I was a child. I muszę wam powiedzieć, że nigdy dotąd w całym swoim życiu nie spotkałem się z taką akceptacją i z takim wsparciem, nawet jako dziecko, nigdy to, z czym spotkałem się na tych meetingach. And I knew that something special was going on in these rooms. I didn't
know what it was, or I could not define it, but something special was going on in these AA meetings. I zdawałem sobie sprawę z tego, że coś wyjątkowego dzieje się w tych pokojach. Nie wiedziałem, co to, nie potrafiłem z tego zdefiniować, ale wiedziałem, że coś naprawdę niezwykłego się tu dzieje. So I took that little bit of faith and ran with it, and it grew, and I went and got a sponsor and a home group right away. I tak jak na początku zacząłem z tą malusieńką cząsteczką wiary, zaufania, tak chodząc na meetingi, ona zaczęła rosnąć. Kiedy zaczęła rosnąć, poprosiłem o sponsora, i znalazłem też swoją grupę macierzyńską. And for the first time in my life, I felt extremely excited to be part of life and to be able to learn and grow and make mistakes as long as I was with everyone here. I po raz pierwszy w życiu doszło do takiej sytuacji, gdzie w jakiś entuzjastyczny sposób też na to spojrzałem, że dostałem taką chęć, że mogę iść przez życie, w dalszym ciągu mogę popełniać pomyłki, mogę robić błędy, ale będąc w grupie tych ludzi, w jakiś sposób będę się z tym czuł dobrze. I don't know if you've ever experienced hopelessness on any level, and then was given hope from that place. It's a tremendous thing. It's an unbelievable, wonderful thing that I felt. I nie wiem, jak to jest z wami, czy kiedykolwiek przeżyliście takie poczucie beznadziejności, jakie ja przeżyłem, ale kiedy przychodzi się do takiego miejsca, w jakim ja się w tym momencie wtedy znalazłem, to muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite i bardzo niewiarygodne przeżycie, kiedy znajduje się nadzieję. So that as the years went by, I grew and learned about myself. Lata mijały, a ja w ciągu tych lat coraz więcej uczyłem się o sobie i coraz bardziej wzrastałem. I was 50 years old when I walked into that first AA meeting, and I'm 26 years in the program now, and I continue to learn every year. I kiedy przyszedłem od tamtego czasu, miałem wtedy 50 lat, minęło 26 lat i 26 lat jestem dziś trzeźwy i muszę wam powiedzieć, że z każdym rokiem coraz więcej się uczę. My new sponsor took me through the steps at the time in the beginning, and doors opened up that I never knew existed, and that was the foundation for the growth that I felt. I mój nowy sponsor przeprowadził mnie wtedy przez kroki. Otworzyły się drzwi, z których istnienia nawet nie zdawałem sobie sprawy. I dzięki temu... I got divorced from my first wife somewhere in there and met a wonderful girl that I married 15 years ago. I rozwiodłem się z moją żoną i poznałem wtedy kolejną kobietę, którą w tym momencie jestem w związku od 15 lat. And she has, although she's younger than me, she has 44 years in AA and is a very active member of AA. I jest trochę młodsza ode mnie, a też jest ze wspólnocie i ma 44 lata trzeźwości, jest fantastyczną kobietą. I will pass that along to her. I used to believe that happiness was the goal, what I was shooting for. Więc na tamten czas myślałem, że szczęście to jest ten cel, do którego zmierzam i o który tak naprawdę nam chodzi w życiu. But I have since learned that the real goal for me in AA is usefulness. Ale od tamtej pory nauczyłem się, że tak naprawdę głównym celem naszej wspólnoty, bycia tutaj i moim celem bycia we wspólnocie jest nie tyle szczęście, co bycie użytecznym dla drugiego człowieka. The joy and happiness I experience from helping somebody else is immeasurable. Radość i satysfakcja, którą czerpię z pomocy drugiemu człowiekowi, tego po prostu nie da się zmierzyć. So I keep that uppermost in my mind. How can I be useful and helpful to everyone I see? It doesn't always work, but I try. Więc rzeczą, którą trzymam tak jakby na samej górze swoich intencji w ciągu dnia, to jest ta myśl, w jaki sposób mogę pomóc drugiemu człowiekowi. Być może czasami nie jestem w stanie mu pomóc, ale zawsze warto jest spróbować. And today I have a very good relationship with my 3 children and my ex-wife. I na dzień dzisiejszy mam naprawdę dobrą relację zarówno ze swoją ex-żoną, jak i z 3 moich dzieci z tamtego małżeństwa. And that's primarily because of the principles that I learned in Alcoholics Anonymous. I dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że stosuję się do zasad, których nauczyłem się w tej wspólnocie. The experience of living correctly and doing the right thing and learning to do the right thing was new to me, and I still try to do it every day.
I to doświadczenie, aby nauczyć się, aby robić właściwe rzeczy, było zupełnie nowym doświadczeniem dla mnie na ten czas. Zacząłem się tego uczyć, uczę się tego stopniowo, uczę się tego nadal. And I have a number of people that I sponsor in New York, and they always say, "I'm not getting better," but I say, "But I am." I mam sporo podopiecznych w Nowym Jorku, którym pomagałem i pomagam w dalszym ciągu. I czasami mówią mi coś takiego: Jack, wcale nie czuję się lepiej, a wtedy ja im odpowiadam, ale ja się czuję lepiej. But they are getting better in spite of themselves. So it's a wonderful experience. And Ale tak naprawdę wiem o tym, że jest z nimi coraz lepiej, tylko oni jeszcze tak naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. So every once in a while, I'll have an experience of fear and uncertainty. That old feeling would sometimes come back. Powiem wam, że od czasu do czasu to doświadczenie, o którym wam mówiłem, to poczucie lęku i to poczucie niepewności wraca do mnie. Po prostu przychodzi z powrotem. But because of you, I have a whole set of tools to deal with life. I know what to do in most situations, and when I don't know what to do, I ask you. I dzięki ludziom takim jak wy, dzięki wam, dzięki wspólnocie, kiedy te chwile pojawiają się po raz kolejny w moim życiu, dzisiaj mogę sobie z nimi poradzić w inny sposób, dlatego że mam pewien zestaw narzędzi, który mogę użyć, dzięki któremu mogę sobie z tymi rzeczami poradzić. A jeżeli nie wiem, w jaki sposób mam sobie poradzić, to po raz kolejny mam was, mam innych ludzi, których mogę zapytać. So this sense of being armed with tools for life is a wonderfully reassuring thing for me. Więc dzięki temu, że mam ten zestaw narzędzi, w które jestem uzbrojony, można powiedzieć, żeby radzić sobie z życiem, jest coś, co zapewnia mi niesamowite poczucie bezpieczeństwa, jakiego wcześniej nigdy nie miałem. And I can see in looking back that I did not have any of these tools before I got to AA. I kiedy patrzę wstecz na swoje życie, to widzę, że zanim zacząłem żyć życiem wspólnoty, nie posiadałem żadnego z tych narzędzi. So when Paul asked me to accompany him on this trip, I was quite intimidated and apprehensive. Więc kiedy Paul zapytał mnie, czy mogę mu towarzyszyć w tej podróży, czułem się dosyć niezręcznie i tak niepewnie. But again, I go back to the faith that you have given me, and I just go forward in that faith. I know that it's going to work out all right. I kiedy to się stało, to wróciłem po raz kolejny do tego zaufania, do tej wiary, że że będzie dobrze. I dzięki temu po prostu tak jakby powierzyłem to, że pojadę, zobaczę i wierzę, że będzie dobrze. So today I can do scary things every once in a while. I do a lot of sailing back in New York, and I play a lot of golf, at which I became somewhat proficient. Więc od czasu do czasu, na dzień dzisiejszy w moim życiu mogę robić rzeczy, które kiedyś wydawały mi się straszne. Żegluję i gram w golfa i stałem się w pewnym sensie nawet dosyć profesjonalistą, jeżeli chodzi o grę w golfa. I have sailed offshore to Bermuda, back from Nassau in the Bahamas, and many coastal cruises along the coast of the United States, which I enjoy. Czyli żeglowałem na Bermudy sam, żeglowałem do Nassau i wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych i naprawdę bardzo jestem zadowolony z tego, że zdołałem to zrobić. So things like this, I would not consider in a million years back when I was drinking it and before I got here. I to są rzeczy, gdybyście mnie zapytali, kiedy piłem, czy byłbym w stanie to zrobić, to powiedziałbym wam, że nawet za 1 000 000 lat nie jestem w stanie tego zrobić. So as a result, I tend to feel a little bit like a grown-up these days. I w rezultacie tego wszystkiego muszę wam powiedzieć, że nawet czuję się dzisiaj trochę jak dorosły człowiek. So, thank you. Dziękuję. Sometimes I surprise myself, and so at 50 years old, I'm learning all these things. So it's very exciting. It's a great experience for me. I czasami sam siebie zaskakuję, kiedy zaczynając w wieku 50 lat byłem w stanie się tego wszystkiego nauczyć. So don't ever think that if you're a little bit older and you're not sure about Alcoholics Anonymous, there is no such thing as too young or too old. Więc taka wiadomość dla tych, którzy w tym momencie są w takim wieku, jak wtedy byłem i wydaje mi się, że być może jest już za późno, żeby robić niektóre rzeczy w życiu, to zapewniam was, że nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno.
We all know how exciting it is to learn new things. And I can't think of any place where I learn more new things than here in AA. I wszyscy wiemy, jak trudno jest uczyć się nowych rzeczy. I muszę wam przyznać, że nie znam nikogo nigdzie indziej, kto nauczyłby się tak wielu rzeczy, jak ludzie mogą nauczyć się we wspólnocie anonimowych alkoholików. And of course, all my life I struggled with relationships. I was terrible at them, but I'm learning how to do that in AA as well. I całe swoje życie ogromną trudność sprawiało mi relacje z innymi ludźmi. I po dzień dzisiejszy też się tego dzisiaj uczę. And my wife tells me to remember the rule that sick attracts sick and healthy attracts healthy. I moja żona od czasu do czasu przypomina mi taką zasadę, że to, co chore, przyciąga chore, a to, co zdrowe, przyciąga zdrowe. So for me is the secret to a healthy relationship is to make me become as healthy as possible so I can bring that to a relationship. I to jest właśnie taka zasada, która dzisiaj jest moją główną zasadą w związkach z innymi ludźmi, że jeżeli ja będę siebie utrzymywał jako zdrowego człowieka, to będę przyciągał zdrowego i będę to zdrowie mógł podawać dalej drugiej osobie. Now I also had a very strange experience in AA just last year. Przeżyłem takie dosyć dziwne doświadczenie w zeszłym roku w AA. When I was 19 years old, I was dating a girl and she got pregnant. Kiedy miałem 19 lat, randkowałem z dziewczyną i ona zaszła w ciążę. And I chose not to marry her simply because I was so ill-equipped and immature and afraid that I refused to marry her. I powiedziałem wtedy, że nie ożenię się z nią, dlatego że po prostu czułem się, że jestem zupełnie nieadekwatny, nie nadaję się do tego, nie jestem materiałem na męża. And she walked out of my life and had that child, and I never heard from either one of them ever again. I ona wtedy odeszła, tak jakby bez słowa. Zniknęła z mojego życia, urodziła to dziecko, a ja przez całe swoje życie nigdy od niej nie słyszałem. Until last year, on my Facebook page, I got a message. Aż do zeszłego roku, kiedy na moim Facebooku dostałem wiadomość. And it said, "Hi, my name is Tricia. I went to ancestry.com, and it appears that you and I might be closely related." I ta wiadomość brzmiała tak. Cześć, mam na imię Trisha. Odwiedziłam taką stronę Ancestry, na której można zbadać swoje korzenie, swoje drzewo genealogiczne i okazuje się, że możemy być w bliskiej relacji. And this was the girl, the little baby that I walked out on 58 years prior. To była właśnie ta mała dziewczynka, od której odszedłem 50 lat wcześniej. And she told me, after we spoke, that she was looking for me for about 30 years. I powiedziała mi wtedy, że po tym, jak już rozmawialiśmy, że starała się mnie znaleźć przez około 30 lat. And through Ancestry, she found me, she found my niece and then me and sent that message. I właśnie przez tą stronę Ancestry znalazła najpierw moją kuzynkę i przez moją kuzynkę skontaktowała się ze mną. So of course, I called, we have been in touch, and we have developed a very healthy relationship. I tak zaczęło się to, że rozpoczęła się nasza fajna, bardzo zdrowa relacja. Weszliśmy w regularny kontakt. She lives about 1,000 miles away from me, but I have flown to her house and she has flown to my house, and it's a wonderful experience for both of us. Mieszka około 1000 mil od miejsca, w którym ja mieszkam, ale było już tak, że ja do niej latałem i przebywałem z nią, później ona przylatywała do mnie, spędzaliśmy czas razem i spędziliśmy naprawdę fantastyczny czas razem. And I was able to make an amends to her for walking out of her life when she was a baby, and I'm going to make an amends to her mother next month. I jeśli chodzi o Triszę, to udało mi się zrobić krok 9, zrobić zadośćuczynienia z nią, porozmawiać o wszystkich tych rzeczach, które się wydarzyły i przeprosić ją za to, co zrobiłem, kiedy od niej odeszłem, kiedy była dzieckiem. A w przyszłym miesiącu będę robił krok 9 z jej mamą. Now we in AA can only guess what this girl would have found if I was not in AA when she found me. I jak możecie się domyśleć,
Gdybyście zadali sobie pytanie, czy byłoby to możliwe, żeby córka mnie znalazła, gdybym nie był w AA? I would have, if I did not find AA, I would have been either a fall down drunk in the street or living in some mental hospital somewhere. Gdybym nie trafił do AA, to prawdopodobnie byłbym gdzieś być może żebrakiem na ulicy pijącym, albo byłbym zamknięty w jakimś szpitalu psychiatrycznym. But because of AA, she found a healthy, happy father, and we have this wonderful relationship, including her 3 children and her husband. Ale dzięki temu, że jestem w AA, osoba, którą znalazła, okazał się być nią szczęśliwy, zdrowy ojciec i dzięki temu mamy fantastyczną relację. Moja relacja z nią, z jej mężem i z jej 3 dzieci. So when you think about the benefits of AA and the good things AA brings, that's just one more of them. It goes on and on and on. Więc kiedy chcielibyście sobie pomyśleć o tym, jakie korzyści daje wam to, że jesteście w AA, to tak naprawdę to, o czym mówię, to jest tylko jeden przykład, a te korzyści się tylko mnożą i mnożą. So today I go to many meetings. As I said, I sponsor some people, and I have a very happy relationship with my wife with all of her years in AA. To, co robię na dziś, to jest to. Chodzę na bardzo wiele meetingów, sponsoruję sporo osób i utrzymuję jak najlepsze zdrowe relacje ze swoją obecną żoną i z ludźmi wokół. And there's very little that could happen to me in life unexpectedly that would make me fearful and run away. I muszę wam przyznać, że niewiele jest rzeczy, które dziś mogą się wydarzyć w moim życiu niespodziewanie, które sprawiłyby, że czułbym się tak źle, że musiałbym od nich uciekać. So none of this happens without Alcoholics Anonymous. This is where I learned how to be a functioning, happy, useful person in AA. Więc jeszcze raz podkreślam, że nic z tych rzeczy nigdy by się nie wydarzyło, gdybym nie przyszedł do AA. To właśnie tu nauczyłem się, jak być dobrze funkcjonującym, zdrowym, odpowiedzialnym człowiekiem. A few more minutes left. This feeling of having a happy relationship with my own children here in New York. I have 3 children that I raised, and my 4th child, the new one, is down in Kansas City. So this is a remarkable thing. I mean, every day. Okej, przed chwileczką Jack zapytał, ile mamy jeszcze czasu i teraz wspomniał o tym, o swojej relacji. Przede wszystkim z tą 3 dzieci, które ma z wcześniejszego małżeństwa i teraz z tą, czyli jego córka z tamtego małżeństwa mieszka w Kansas, a 3 dzieci, które ma w tym momencie, 3 z pierwszego małżeństwa tamtego. Oh, let's go again. So, Okay. Trish is the person, Trish the new okay. Czyli Trish to jest ta, która się znalazła po 50 latach nieobecności. That's the one that was found after 50 years of not being there. And the 3 kids are from the first marriage. Czyli 3 dzieci jest z pierwszego małżeństwa. That's it. That's it. Oh. And they all get along wonderfully. My 3 kids that I raised in New York, my new daughter from Kansas City, they text back and forth, and they spend time together, and it's like a big happy family. Something I never could ever imagine. I dzieje się coś, czego tak naprawdę nie byłem sobie w stanie nigdy wyobrazić, bo oni wszyscy nawzajem się SMS-ują, wszyscy razem utrzymujemy między sobą jakieś relacje. No i tak jak powiedział, nie był w stanie sobie tego wyobrazić. So these are some of the things that are possible in AA. You should remember this. I to są rzeczy, o których chcę, żebyście pamiętali, że takie rzeczy są możliwe w AA. If I'm not in AA, good things don't happen. I am not a desirable, healthy person. No one wants anything to do with me. So I'm in AA and growing. Więc jestem w AA i wzrastam. Jeżeli nie byłbym w AA, to wierzcie mi, naprawdę nie byłbym osobą, z którą chcielibyście mieć do czynienia. Nie jestem osobą, która naturalnie przyciąga ludzi. Więc Jack chciał tylko powiedzieć, że w tym momencie prawdopodobnie będziemy kończyć, bo jeżeli pociągnie dłużej, to zacznie gadać i tutaj 3 kropki. So with that, I will thank you all very much for having us over here. Więc chciałem wam bardzo podziękować.